Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek, a przed wami pierwszy odcinek z gry Restaurant Empire 2. Nie spodziewaliście się pewnie tego na moim kanale, no ale naszła mnie ochota na pogranie w tą gierkę, a przy okazji nagranie czegoś dla was. Druga część niestety nie jest po polsku, bo mam i pierwszą i drugą część na płytach, to jest bardzo stara gra. Wiem, że kiedyś szukałem spolszczenia, nie było. Teraz też zacząłem szukać, też nie było, ale trudno. Nie zrazi nas to, jakoś sobie damy radę. Będzie ciekawiej, bo będę może czegoś się doszkalał, przypominał sobie czegoś po angielsku. Pierwszą część oczywiście grałem i jest po polsku. Nie wiem, możemy... mogę spróbować ją zainstalować, mogę spróbować jak ona leci. Ale zobaczymy. Jedną i drugą gierkę wspominam bardzo dobrze. W dwójkę chyba mało grałem, więc jej dobrze nie znam. Ale zobaczymy. Dobra, dajmy nowa gra. Są dwie kampanie. Zwykła, Restaurant Empire. No i oczywiście Coffee, Dessert and Sweets. Success? Nie wiem co to znaczy. No ale oczywiście desery, kawy, no i coś, jakieś słodkości. No ale nie wiem co to jest to success. Dziwnie to zabrzmiało. Zaczniemy oczywiście od kampanii pierwszej, czyli zwykłej. I zobaczymy jak to będzie wyglądać. Seria nie wiem, czy się przyjmie, czy wam się to spodoba, czy się nie spodoba. Ja osobiście będę grał, dopóki mi się nie znudzi. Będę sobie pograł. And these mussels will turn out superb. Hey, how's it going? Hang on a sec while I finish reading my great banquet. But please join me in my preparation. Mussels go great with just a bit of butter and a zest of lemon. You know, ever since I was a kid helping my uncle out in his restaurant, I wanted to follow in my family's footsteps to be a chef. But not just any chef. I wanted to be the best there ever was. Fajne dźwięki noża, krojenia, coś im nie wyszły. It took a lot of effort to perfect my skills, and a lot more time to build my empire. It's not the destination, but the journey that counts. My journey started after graduation, when I went to see Uncle. Gierkę, powiem wam, możecie mieć trochę rozciągniętą ze względu na to, że nie jest to w wersji HD i nie ma rozdzielczości HD, jest troszkę mniejsza niż HD, więc lekko będzie, muszę się pozbyć tych pasków bocznych czarnych, więc będzie lekko rozciągnięte. A wydaje mi się, że to nie jest aż tak bardzo odczuwalne. To jest najlepsze, że ja na swoim ekranie, ja mam monitor 22 cale, ja mam na całym ekranie, a nagrywa to tak, że są paski. No trudno, no, nie zrobię nic innego. No ale dobra, zaczynajmy. Arman, welcome back, coś tam. It's been such a long time. No to mówi tam, wiecie co. Great to see your uncle, indeed. It's been over 4 years. How you been, uncle? Fine, good to see you again. Nie wiem właśnie, czy wam tłumaczyć, czy nie tłumaczyć. Nie wszystko... No, powiem wam tak, mój angielski jest na poziomie komunikatywnym. Ja umiem się porozumieć. Nie zawsze, bo brakuje mi też słownictwa. Dla siebie zrozumiem, co tam piszę, ale powiem wam, że często mi jest ciężko przetłumaczyć wam, co tam jest. Jestem po studiach, no ale... Angielski na studiach miałem marny, ze względu na profesorkę z problemami, a tyle co się uczyłem sam, to tyle umiem, tak żeby się dogadać czy coś. Dobra. No to spytajmy się go, jak tam z restauracja działa, idzie, coś w tym stylu. What? Trays a table, tak chyba jest, to jest nazwa chyba restauracji. Oh, I closed the restaurant down a few months after you left. Aha, czyli zamknął, kiedy on odszedł. No spytam się dlaczego. I didn't want to be absorbed by Omni Food. The clients were... To nie mam bladego pojęcia nawet jak wypowiedzieć. Dwindling, nie wiem co to znaczy. I developed a nasty prostate condition. I need to close it down. And how much did you sell the restaurant? Czyli za ile sprzedał? Spytajmy się. Sell the farm? No way. I still own the restaurant. It's just not operating.
No spytajmy się, dlaczego nie otworzy na nowo. What an irritated my prost... Jego prostatę zirytować, tak? To trzeba przeczytać. Znowu... nie chcę. Hey, I have got an idea. Why don't we both run the restaurant? With knowledge... Tak, to jeżeli to jest wujek, to bo tu są dwie takie pytania, czyli czy nie chciałbyś otworzyć, czy nie chciałby ze mną prowadzić, albo sam? No i on nie chce, bo... Aha, czyli że dostaniemy tą restaurację, no ale to jest normalne, no to można tłumaczyć w momencie, kiedy rozmawiamy z wujkiem o tej restauracji, możemy się dowiedzieć, że na pewno tą restaurację nam da, bo od czegoś musimy zacząć, to jest kampania oczywiście. No i dostaliśmy tą restaurację. No i oczywiście zaczniemy na pewno od... Through the tutorials, you will familiarize yourself with the basic aspects of running your very own restaurant empire. It is important that you pay attention to the animated arrows that appear on the screen, as they will point to important buttons or other tutorial subjects. If for any reason you would like to exit the game, press the Escape key any time to access the game menu. You can also hold your left mouse button on the tutorial window and drag the tutorial box anywhere on the screen. Go ahead and give it a try, and since this is your first taste of becoming a restaurateur, we will start easy and work our way up the ladder of experience. This will smooth out your learning curve. You will have your chance later on to grow your single restaurant operation into a multinational conglomerate. You are currently in the city view. You can zip around the city by moving the mouse to the screen edges or by using the arrow keys on your keyboard. You can also look at the city from different angles and perspectives. Hold down the right mouse button while moving your mouse left or right. This will rotate the view. If you want to change the viewing to zoom in or out of the city, hold the right mouse button and press the Shift key. Then move the mouse away from you or move the mouse towards you to view the city up close or from a distance. If you have a newer mouse with a scroll wheel, you can also spin the wheel forward or back to zoom in and out. Left-click on the next button to continue. Mogę wam powiedzieć, ta gra, nie pamiętam z którego dokładnie jest roku, ona jest ze starych wydań gazet. Może nawet to być CD Action, Restaurant Empire 2. Mogę wam to sprawdzić i to były jeszcze czasy, kiedy potrafiły być myszki bez właśnie rolki. Więc gra jest bardzo, bardzo stara. While we're at it, let's look at some items on the top menu bar. There are two numeric displays to the left of the top menu bar. The display to the far left is the cash indicator. This shows you the total amount of money you have. Next is the profit indicator, which shows you how much money you actually made in the past month. Be careful. If you ever see the numbers displayed in red, it means you are losing money. You should take remedial actions immediately before all your hard-earned cash is used up. Left-click on the next button to continue. No to tu mamy profit, nasz ostatni miesięczny profit. Jeżeli jest na czerwono, to znaczy, że pieniądze tracimy. Now let's go into your restaurant. The area indicated by the arrows is the restaurant indicator. This is the interior view of your restaurant. You can also double-click. If you are ever doubtful about a button's function, simply mouse over the button or an interface element. A brief pop-up describing the button or interface function will appear. Extended help will be displayed if you mouse over the button a bit longer. Left-click on the next button to continue. Dobrze. Teraz się przytrzymimy troszkę na tym, na tej restauracji. Oczywiście ja tą restaurację pamiętam chyba z pierwszej części. Zresztą grałem, to pamiętam. To jest nasza pierwsza restauracja. Oczywiście łazienki muszą być, damska, męska, kuchnia, piec, tutaj stół. Obróćmy, bo ja w sumie nie wiem. O Boż, ja to będę tak obracał. Tak, do mycia naczyń, no i stoły, oczywiście tu można coś postawić.
Tu mamy wejście. Na pewno coś będziemy stawiać, to jest pewne. Ale ta czułość muszy jest zrąbana. Dobra, niech będzie. Your customers like to look at interesting objects. These are the main categories of items that you may place in your restaurants. There are seating arrangements, decoration, rooms and textures. There are wall-mounted, floor-mounted, and tabletop-mounted subcategories. Dobra, damy For next. now, all decoration items have at least one attribute, and at most two. Some increase a restaurant's comfort rating, while others may increase the decoration rating of your restaurant. These are indicated by their corresponding attribute bars. Higher-rated attributes are desirable traits, and the higher their ratings, the more they will benefit your restaurant's ratings. Choose an item to place in your restaurant now by left. Now drag the object in hand onto the restaurant floor. Do you see a colored box below the item? That's the item's bounding box, the physical space the item you're holding occupies. You cannot place the item when the box is red. Line the item up against a wall. Don't worry if the item is not properly aligned. While you're at it, place a few more items on the walls. When you feel you've got the hang of it, good going. Now that there are a few more, placing items on a restaurant floor is similar to mounting items on walls. You are obviously a quick learner. Remember, whenever you need help, you can seek me out. Simply left-click on the Adventure Mode button at the bottom. Dobra, okej. Postawiliśmy dywan na górę, nie chcemy nic więcej tutaj stawiać. Możemy co jedynie, czekajcie, flower. Można, no takie... No jest to dekoracja, ale brzydkie. Według mnie to jest brzydkie, zasłania tak jedzenie. Takie kwiatki już prędzej. Ale wolałbym... Ale chyba się nie da. Wolałbym... Stawić wam tu na stołach, nie kwiat... Chociaż tu na środku są za duże. Te też są ogromne. Te by były fajne, ale... Dobra. Play. Nie wiem o co chodzi. Powiem wam teraz w tym momencie nie wiem o co chodzi. A dobra. Tu mamy przejście do Adventure Mode. To lecimy w Paryżu, jesteśmy. Lecimy do domku wujka. Dobra, nie będziemy się dowiadywać, co mu się stało. Well done, Armand. Now that you know how to decorate your restaurant, let's see what you'll serve your customers. This is a food establishment after all. Left-click on the Food Menu button. Below the menu is the Food Menu interface. There are several buttons, but for now we will focus on adding recipes to your menu. I will explain to you the other buttons in further detail later on. Let's add a recipe to your menu now. To do this, left-click on the Add Recipe button. Dobrze, już skończył? Skończył. Dobra. Teraz dla was. Tu mamy kliknięcie Food Menu. Wchodzimy w menu. Tu adres receptyrze. No i mamy kilka rodzajów. Dobra. The repository of all your available recipes. As you are just started, below the food course buttons is a recipe pane of the recipe currently viewed, as well as its name. The recipe pane also notice the flag icons. Now, instead of flipping through the list one by one using the arrow buttons, let's bring up the drop-down list. Simply left-click anywhere to see your new recipe on the menu. Now you're back in the food menu and make sure you are viewing the food menu interface for this next step. Notice on the food menu how arrow buttons. So far, so good. A pop-up with a list of hot and cold beverages will appear. The cold beverages are further divided into alcoholic and non-alcoholic. All the beverages come with a fixed buying price, so in case you haven't noticed, I'd like to give you a word on alcoholic beverages. Let's tart up the menu design. You can also left-click on the text font and the background buttons to change your restaurant menu's appearance. Design your menu until you have customized its appearance to your liking and to your restaurant's suiting. When you are done, left-click on the next button to continue.
Dobra, ludzie, tak mniej więcej mam nadzieję, że nadążaliście za moimi klientami. Tu zmiany w menu, tu dodawanie alkoholi, zapłaciliśmy 20 000 za koncesję na alkohol. Tu dodawanie receptury, wybieranie między jedzeniami, tu mamy dodatkowe jedzenia, które dodamy przy okazji. Póki nikt nam tu nie wadzi. O nie. Mamy oczywiście gwiazdki, ile procent, koszt, z jakich krajów. Dobrze, o, tu mamy troszkę więcej. Później jeszcze się dowiecie, to jest tak, jakość przyrządzona przez danego kucharza, czy dany kucharz daną recepturę umie. Im lepszy skill w danej recepturze, tym lepsze potrawy, tym lepiej klienci do nas przychodzą. No oczywiście gwiazdki mówią o tym, co lubią klienci. Tutaj dodatkowo mamy czas przyrządzenia. I teraz nie wiem, czy to ciasto sobie nie darować. Bo to ciasto troszkę ma długi czas przyrządzenia. Ludzie mogą na to czekać długo, no ale dobra. Może się zdarzyć tak, że nie mamy czegoś. There's only a bit more to go. If you ever want to view specifics regarding any recipe in your menu, simply double-click on the recipe. Notice the default price on the recipe menu, which is your restaurant. The last thing I want to go over with you. If you ever want to get rid of a recipe from the menu, say due to poor sales, then highlight the recipe in mind by left-clicking on the recipe name. Then, left-click on the Delete Recipe button located on the bottom of the food menu interface. To A ta highlighted tarta recipe była. will then be removed from... Excellent! You are Dobra. becoming quite... Ta tarta była taka zdupiona, więc ją skasujmy. Da się już zrobić coś, bo ja wiem, co trzeba zrobić, ale wracamy do wujka. Szybciutko, zanim... No. Dobra. Nie czytajmy tego. You Dobra. have added decoration and placed recipes on the menu. But who's going to take the orders? Apart from your name, the staff... Notice how the interface now displays quite a bit of information. Any restaurant needs at least a chef to prepare the recipes, a captain for taking orders, a server to, well, serve the food, and a receptionist to show the customers to their seats. Oh, and I almost forgot. You need to hire a kitchen porter to wash the dishes. Go ahead and hire all these posts. No need to hire a chef when you've got your trusting self to work the kitchen. Once you are done hiring, left-click on the Next button to continue. Wybierzemy w miarę dobrych. Dobra, 2 kelnerów. Weźmy tego. I jeszcze jednego kelnera. Dobra, niech będzie kelnerka. Dobra. Chyba wszystko. A word on receptionists. They can only carry Właśnie out to their chciałem. duties effectively if they have a reception desk handy. You can find a reception desk in the interior panel. You remember how to place items to equip and decorate your restaurant, right? Dobra, to Now place a podnieśmy. reception desk near the... This is also the ideal time to explain to you how to rotate, move, and delete items. Notice the 2 round buttons near the end of the interior interface? They are the Adjust Items and Delete Items buttons. Dobrze, If you want deletu. to adjust an item, simply to delete an item. Dobra, to Good. wszystko Now wiemy. let's go back to the staff panel and see. Let's start with the List Mode button. Notice the 2 small icons. Now you're back in the detailed view. Most of the buttons are now available. You should already be familiar with the first 2 buttons. The other buttons are Raise or Lower Salary, Transfer Staff, and Fire Staff. These buttons... Good going! You are just about ready to start taking orders in your first restaurant. To open your newly equipped... Now, just be patient and customers are bound to come in. If you are impatient, you can always accelerate the game's speed by left... The round button to the left of the speed buttons is the Pause Resume Game toggle. Left-click the button to first pause. There's something you should know about the speed set. Now I'd like to explain to you about the Information Center interface. Looking at the column of buttons, now take a look at the top row of buttons. There are, from left to right, the restaurant ratings, sales report, statistics, income statements, financial graphs, and complaints buttons.
Click on each one and familiarize yourself with the different types of information. Now go back to the restaurant. Pay special attention to the environment and food category ratings. When you're ready to move on, as you can see, wow, all this restaurant managing has... Dobrze, teraz tak. Mamy Your Restaurant Ground, mamy już misję. I to jest najlepsze. W tym momencie daję escape, daję pauzę. W tym momencie musimy się pożegnać. 20 minut nagrania jest. Niestety tutorial był. Troszkę żeście go poznali, troszkę nie, bo niedużo mówiłem. Więcej było po angielsku, ale podczas gry się więcej nauczymy. Dobra. No więc, czymcie się. I do następnych odcinków. Cześć.